Dawcy Fundacji DKMS to społeczność dawców faktycznych, którzy podarowali szansę na życie swoim bliźniakom genetycznym, a później chcą dalej szerzyć ideę dawstwa szpiku. Niedawno obchodziliśmy 5-lecie klubu przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku. A jak to wszystko się zaczęło? Po kilku latach naszej działalności jako Ośrodek Dawców Szpiku Fundacji DKMS zauważyliśmy, że dla wielu dawców oddanie komórek macierzystych nie jest końcem tej drogi, a jedynie zakończeniem pewnego etapu. Po nim przychodziła chęć dalszego działania dla pacjentów chorujących na nowotwory krwi i szerzenia idei dawstwa szpiku. W 2017 roku przeprowadziliśmy badanie, w którym zapytaliśmy ponad 2000 dawców, czy byliby zainteresowani dołączeniem do klubu zrzeszającego dawców szpiku i na jakich aktywnościach w ramach klubu zależałoby im najbardziej. Na podstawie tych opinii zbudowaliśmy klub dawcy opierający się na 2 filarach. Jednym z nich jest propagowanie idei dawstwa szpiku, a drugim możliwość poznania innych dawców. W 2017 roku podczas spotkania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku odbyła się oficjalna inauguracja klubu dawcy oraz warsztaty integracyjne. Od tego momentu spotykaliśmy się z dawcami w wielu miastach w Polsce przy okazji różnych wydarzeń. Wspólnie biegaliśmy w ranmagedonach, rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku i tworzyliśmy zabawki filcowe dla małych pacjentów onkologicznych. W 2019 roku, 13 października, odbyło się największe do tej pory stacjonarne spotkanie w Warszawie, na które przyjechało ponad 60 dawców. W tym samym roku przeprowadziliśmy też ankietę wśród członków klubu. W opiniach dawców pojawiło się odczucie, że spotkania i akcje są daleko od nich. Dlatego postanowiliśmy w 2020 roku odwiedzić wszystkie miasta wojewódzkie podczas trasy klubu dawcy. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany i trasa została odwołana po 2 bardzo udanych spotkaniach, a my musieliśmy przenieść nasze spotkania do świata wirtualnego. Spotkania online miały inną atmosferę niż te na żywo, ale i tak były świetną okazją do tego, żeby członkowie klubu mogli poznać innych dawców mieszkających w tym samym regionie. W formule wirtualnej zorganizowaliśmy również 3 ostatnie spotkania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku. Społeczność klubu jest naprawdę wyjątkowa. Łączy ludzi bardzo od siebie różnych, którzy mają jeden cel – pomóc pacjentom potrzebującym przeszczepienia. Chcąc ułatwić kontakt dawcom, cały czas rozwijamy klub. Największym przełomem było stworzenie grupy na Facebooku w 2018 roku, dzięki której dawcy mogą wymieniać się doświadczeniami, wspierać i organizować wspólne działania. A podczas tych 5 lat, dzięki działaniom dawców szpiku, zrobiliśmy naprawdę wiele dobrego. Dawcy brali udział w akcjach rejestracji, dzielili się swoją historią w mediach społecznościowych, występowali w naszych kampaniach, prowadzili prelekcje w szkołach i reprezentowali Team DKMS na zawodach. A do tego wielokrotnie mieli oryginalne pomysły na to, jak zachęcić nowe osoby do rejestracji w bazie dawców szpiku. Jako Fundacja DKMS jesteśmy wsparciem dla klubu, ale to dawcy tworzą tę niezwykłą społeczność. Właśnie dlatego zapytaliśmy ich, czym dla nich jest klub dawcy. Klub Dawcy Szpiku jest dla mnie taką społecznością, która w sumie jest dosyć taka bliska. Klub Dawcy jest dla mnie miejscem, taka pierwsza myśl, to jest miejsce, które zrzesza fajnych ludzi. Największe wrażenie w klubie dawcy, jeżeli chodzi o Facebooka, robi to, że tam nikt nie jest dla siebie chamski, niegrzeczny. Przez te 5 lat chyba, jak jestem w klubie, nie spotkałam się z żadnym negatywnym komentarzem. Nie? Dla mnie to jest taka strasznie pozytywna i dobra przestrzeń w internecie, co jest wyjątkowe teraz, niespotykane. W klubie dawcy jestem w zasadzie od samego początku. Dzięki niemu mogłam poznać innych dawców. Swojego dobrego przyjaciela, bo poznałem na biegu Color Run, który zorganizowaliście i dalej spotykamy się, przyjaźnimy już jakby zupełnie na stopie takiej pozafundacyjnej. Klub powodował, że po pierwsze sam zainicjowałem działania u siebie w pracy. Zrobiłem to 2 razy. Za pierwszym razem 170 osób i 1 osoba została dawcą i właśnie niedawno zorganizowana druga akcja dodatkowa 41. Między innymi byłam wolontariuszem podczas ranmagedonu, o którym nie miałabym raczej pojęcia bez naszego klubu. Początkowo biegałem w koszulce fundacji, później jako wolontariusz pomagałem w akcjach organizowanych
czy przez fundację, czy przez innych dawców. Po czym jak się poczułem pewniej, sam zacząłem takie akcje organizować. Też w tym roku zdecydowałam się zorganizować taką akcję w zaprzyjaźnionej szkole, gdzie promowałam ideę dawstwa. Dużym plusem tego klubu to to, że jesteśmy strasznie różnorodni. Jesteśmy z różnych części kraju, w różnym wieku, różnie wyglądamy, różnymi rzeczami się zajmujemy na co dzień, a jednak łączy nas ta jedna wyjątkowa i szczególna rzecz i łączą nas emocje, które się z tym wiążą. I tych emocji w tym klubie dawcy jest dużo. Dla mnie jest porażające to, jak to są dobrzy ludzie, bo jakby mam wrażenie, że masa osób, kiedy już zostanie tym dawcą szpiku, dostaje jakiegoś takiego motora napędowego, żeby działać coś jeszcze na innych polach i oni chcą pomagać, gdzie się da. Każdy z nas robi dużo rzeczy bezinteresownie, no i tam też staramy siebie wspierać. Każdy, kto tam jest, wiemy z góry, że zrobił coś bardzo fajnego dla drugiej osoby zupełnie bezinteresownie. Bardzo dziękujemy wszystkim dawcom, którzy zdecydowali się dołączyć do klubu i szerzyć ideę dawstwa szpiku. Razem możemy więcej.